Widzicie to? Jaki wielki karton? Czy to będzie najdroższy Chińczyk w elektrycznej kuźni? Vitilan T7. Zakładam GoPro na klatkę i będę wam relacjonował, jak się jedzie, jakie to jest uczucie. No czuć zdecydowanie tą moc. Może przynieść nawet sporo frajdy. 48 V i 25 A w piku. Ten zawodnik waży 44 kg. Jeśli mieszkacie w bloku, będzie ciężko. Do kogo to pasuje? To jest bardzo specyficzna maszyna. Cwaniaczek. Kółko sobie w kartoniku wziął. Amateur. Widzicie to? Jaki wielki karton? No dobra, Vitilan, co tutaj takiego jest? Rozrywa. Czekaj, idę po komóreczkę, bo ja muszę nagrać, co jest w środku. Nie, ma być. Ja zdążę go wyciągnąć. Ty, ale on fajny jest. Jak to mamy spakowane? Całkiem nieźle. Ale się drze! Straszny dźwięk. Nie lubisz? Proszę bardzo. Silnik Bafanga. Czy to będzie najdroższy Chińczyk w elektrycznej kuźni? Jak myślicie? My już wiemy, ile on kosztuje. Teraz trzeba tak, zatrzymać film, zjechać do sekcji komentarzy i napisać, jak strzelacie, ile to kosztuje. Ale te osoby, które wiedzą, bo już sprawdzały, to się nie bawią. Teraz może zobaczyć, ile to kosztuje. Okej. I co? Napisaliście? No to słuchajcie, 8,5 klocka. Więc my będziemy mieć oczekiwania jak za 8,5 klocka. Myślę, że to będzie jeden chyba z fajniejszych. No powinien być. Za taki pieniądz to wiesz. I żeby wszystko było jasne, firma Vitilan wysłała mi ten rower na testy, za co bardzo dziękuję i od razu zaznaczam, że no, nie ma to wpływu na moje zdanie. Tych rowerów przyjeżdża do nas tak dużo, że ja naprawdę nie mam interesu, żeby zatajać jakieś rzeczy, które mi się w nich nie podobają. Nagrywając te recenzje zawsze kieruję się waszym dobrem i po prostu chcę się z wami podzielić moją opinią, moją szczerą opinią. Więc jak sami możecie zobaczyć, na stronie widzimy ten rower, możemy do niego dokupić różne akcesoria, więc zrobić z niego trochę fatbike'a SUV-a, czyli dorzucić bagażnik, jakąś sakwę, jakieś torby, może nawet zrobić z niego takiego małego cargo bike'a, spójrzcie. No w pełni zawieszony fatbike to jest bardzo fajna opcja, nawet dodają kask z takim fajnym szkiełkiem, jest spoko. No i widzicie, jest jakaś promocja, ale to zawsze jest jakaś promocja, są jakieś kody rabatowe. Ja chyba też mam kody, nie jestem pewien. Jeśli są jakieś kody ode mnie, to znajdziecie je w opisie jak zwykle. Zobaczmy sobie, jak oni reklamują ten pojazd. Na każdy teren, na długi dystans mogłoby się zgadzać. Dosyć duża prędkość maksymalna, ale to jest w wersji Pro. Ja nie mam wersji Pro, mam tą podstawową, która jedzie 28 mil na godzinę. Po odblokowaniu ten pojazd potrafi się rozpędzić do 45 na godzinę, więc jest nielegalny na terenie Unii Europejskiej. Ma manetkę przyspieszenia, więc jazda na nim na własne ryzyko. Jak sami zobaczycie w teście, gdy jeździłem na nim na wspomaganiu 2 z 5, to spokojnie można uczestniczyć w ruchu i nikt się nie pozna na tym, że to jest pojazd, który jeździ szybciej. Bo na dwójce ma ograniczenie do 25 na godzinę. Więc tak, my mamy wersję T7, nie T7 Pro, która ma baterię nieco mniejszą. Na dole jest właśnie porównanie. Przejdźmy tutaj na dół. O, widzicie tutaj jak chodzi zawieszenie. Mamy właśnie damper DNM-a na powietrze, więc można go sobie fajnie dostroić. Ładny wyświetlacz. Wszystko się zgadza. I tu mamy właśnie porównanie wersji T7 i T7 Pro. Wydaje mi się, że mają ten sam silnik. Nie sądzę, żeby użyli innego silnika. Mamy różne prędkości maksymalne. W dużym stopniu będzie to też uzależnione od tej baterii, dlatego że w tym rowerze jest pakiet 13S, a w wersji Pro 14S. Różnią się też mocą i przednim amortyzatorem. No i oczywiście ładowarką. Taki rower możecie też znaleźć na Geekbuying. Do Geekbuying też mamy kody rabatowe. Jeśli ktoś chciałby się przyjrzeć, jak on wygląda z bliska, to na Facebooku opublikowałem zdjęcia tego pojazdu. Ja lubię robić zdjęcia, szczególnie takie w detalu, więc zapraszam na Facebooka, żeby przyjrzeć się, jak to wygląda z bliska. Warto jeszcze nadmienić, że model T7 jest to
Tegoroczny model to jest świeżyna od Vitilana, a tutaj na zdjęciach możecie zobaczyć, że ładnie wygląda ta rama, ma szlifowane spawy. No, spójrzcie, i to malowanie też robi robotę. Naprawdę cieszy oko, szczególnie osobę, która lubi taki styl rowerów. Napiszcie w komentarzu, czy wy lubicie fatbajki, elektryczne fatbajki, a jeśli posiadacie taki rower, to napiszcie, jak się sprawuje, żeby inni wiedzieli, czego oczekiwać. Ale porozmawiajmy jeszcze chwilę o tej cenie. Około 8 tysięcy złotych. Wszedłem na pewien popularny portal internetowy, zawężyłem ceny od 7 do 9 tysięcy złotych, rowery elektryczne, cała Polska i patrzymy, co my tu mamy. Tak naprawdę ten przedział cenowy pozwala nam na dużą różnorodność. Od używanych, fabrycznych rowerów elektrycznych, takich jak na przykład Spec, Turbo Levo czy Merida 160. To są naprawdę ładne rowerki, co prawda nie są nowe, natomiast no już macie do wyboru ładne sprzęty, tak jak te rowerki enduro, czy też zobaczcie, mamy tutaj konwersję z silnikiem w tylnym kole, rowery sztywne, rowery zawieszone, rowery konwertowane, fabryczne, więc mamy tutaj dużo do wyboru, więc jak chcecie się zdecydować na fatbike'a zawieszonego z Chin za 8 tysięcy złotych, najpierw prześledźcie rynek i pomyślcie, czy to jest właśnie to, czego potrzebujecie. Bo mając ten budżet, możecie wybierać i wybierać i wybierać. Pamiętajcie tylko, że używane rowery elektryczne często wymagają wymiany baterii, jak nie w tym sezonie, to w przyszłym, więc warto upewnić się, jak rower był eksploatowany, żeby nie wpakować się na minę i na samym początku nie ładować się w niepotrzebne wydatki. Wróćmy do warsztatu, rozpakujmy go do końca i zabierzmy go na testy. 15:49. 50. Czym ty jesteś zmęczony, U chłopie? mnie już 50. Pomidorowej bym zjadł. Taka praca dobra. No ładny wyświetlacz. Kurde, kawał bateryjki. 48 V, 20 Ah, 960 Wh. Okej. Taka solidna. Aluminiowa obudowa. Zasłona jest plastikowa. Vitilan T7. Jadę na pierwszą przejażdżkę, zakładam GoPro na klatkę i będę Wam relacjonował, jak się jedzie, jakie to jest uczucie. No jazda. Jest monetka przyspieszenia, poziomy wspomagania, ale ja ruszam. Ruszam i jadę. Zobaczmy, jak tutaj ta jedynka. No i już więcej nie wspomaga, dwójka. No i jest od razu szarpnięcie. Przeskok między jedynką a dwójką bardzo duży. I na dwójce zobaczcie 25-26 km na godzinę. I ta dwójka jest taka, że utrzymuje tą prędkość. Trójka. O kurde. No, tu już idzie grubo. No czuć zdecydowanie tą moc. Ale dziwnie się jedzie, powiem Wam, że właśnie te fatbike'owe opony są dziwne w prowadzeniu. Ta trójeczka jest naprawdę żwawa, może nawet za żwawa. O, i czerwone. Jadąc na tej trójce, robiąc jakieś manewry, muszę naciskać co i rusz hamulec, żeby ten rower nie startował zbyt nagle, bo jednak zapedałuje i ja widzę 1200 watów. Jedziemy z pedałowaniem. On ma jeszcze 4 i 5. Dobra, to jedziemy z 4. Ojej! I skręcamy. No, dziwne jest to skręcanie przez tą dużą, grubą oponę, ale silniczek Bafanga pięknie zapodaje. Naprawdę fajny dźwięk. Dobry moment. I my w lewo. Jazda! 4, dawaj, pod górkę.
Bardzo ładnie to sunie. To jest taka górka i ja bym chciał pod nią spróbować podjechać. Co, próbujemy tu podjechać? No, zobaczymy, czy to możliwe. Gdzie tam, panie? Bez szans. Ale za to może mnie wprowadzić, wciągnąć mnie pod górę. A, stój, stój. Nie szalej. No ale pod górę podjechać nie podjedzie. To nie jest do tego stworzony rower. Ta górka też jest dosyć stroma, może tego nie widać na kamerze. Chodźmy dalej. Dzisiaj trochę popadało, ale z racji... Ojej. Ale z racji, że mam błotniczki, to nie boję się. Jadę. A co? Jest tutaj manetka półobrotowa. O, tu jest góreczka. Wjedziemy? Wjechał bez problemu. Jest manetka półobrotowa. Za chwilkę właśnie pokażę wam, jak ona działa. Można ją też tak, zobaczcie, tak jak ja to robię tutaj, kciukiem po prostu sobie nadusić i można ją złapać i trzymać w jednej pozycji. To jest fajna opcja. Powoli docierają się hamulce, bo na samym początku to nie działały za dobrze. No ale widzicie, ja już zostałem na tej piątce, a ta piątka taka mocna. Słuchajcie, no w rowerze, w którym nie ma czujnika nacisku na pedały, włożycie sobie za duży bieg i zobaczcie, tylko trochę zapedałuję nogami i on już daje całą moc. I powiem wam, że przydaje się tutaj czujnik odcięcia na hamulcach, dlatego że czasami może on zareagować jakoś dziwnie. My zakręcimy raz korbą, a rower wyrywa. To bardzo niewskazane. No, to jest niebezpieczne, dlatego właśnie w tych rowerach chińskich bez czujnika nacisku muszą być czujniki na hamulcach. No, fajnie. No, ta dwójka do takiego zwykłego przemieszczania, ten poziom wspomagania numer 2 jest naprawdę dobry. I błotniki robią robotę. Jeszcze nie czułem ani kropki na nodze, a widzicie, jestem w krótkich spodenkach. No, ale te błotniki są naprawdę kozackie. Po prostu pokrywają całą powierzchnię. I podjazd pod górę z pedałowaniem. Pomożemy mu na dwójce. Zobaczymy, czy to się uda. Okej. Nie było źle. Z przodu jest bardzo duży blat, więc musiałem zrzucić aż na bieg numer 1, żeby właśnie to miało sens, to pedałowanie pod górkę. Ale powiem wam, że pierwsze wrażenie bardzo dobre. No i całkiem nieźle to hamuje. Może przynieść nawet sporo frajdy. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Co? Wszędzie kible. Co to tak skrzypi? Co to za skrzypy? No i dobra, i będziemy dobierać się tutaj pod śrubki, sprawdzać, czy są tu jakieś łożyska. Chcemy też zobaczyć, co jest pod tą pokrywką. Prawdopodobnie sterownik. Mid-drive tam jest schowany, na pewno. No właśnie, bo tak w pierwszym odczuciu można powiedzieć, o, to jest jakiś mid-drive. Nie, to jest haper. Silnik jest tutaj. Ale rozbieramy zawieszenie i za chwilkę wracamy. Patrzymy. Okej. Czyli po prostu mamy tutaj takie pudełeczko. No to sporo miejsca to jest, bo zwykle jest tak, że te przewody są mocno upchane. Ale właśnie nie podoba mi się to, że ten sterownik jest tu zupełnie luźny. Że ten sterowniczek tutaj niezabezpieczony podskakuje podczas jazdy i rysuje obudowę. No dobra, ale wyciągnijmy ten sterownik. Ok, więc po kształcie już widzę, że to nie jest jakiś
Sterownik, który często spotykamy. 48 V, 12 A w nominale i 25 A w piku. Production date, czyli data produkcji jest na 2024, więc jest to świeżyna. No, te części zastępcze, różnie to z tym może bywać. Zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Jestem też ciekaw osób, które posiadają już takie pojazdy i ogólnie pojazdy marki Vitilan. Jak Wam się to spisuje? Dajcie znać w komentarzu. A my przechodzimy dalej do rozbiórki zawieszenia, bo jestem ciekaw właśnie, czy są jakieś łożyska tutaj na górze. Tu widać, że na pewno będzie łożysko. Tego elementu tak naprawdę rozbierać nie musimy. Mamy tutaj po części rozłożony ten wahacz, więc na tym linku jest łożysko. Także super, mamy łożysko. Tu natomiast nie ma łożyska takiego, wiecie, kulkowego. Są tylko tulejki takie plastikowe. Takie tulejki z jednej i z drugiej strony właśnie na tym wahaczu. Łączy się z tym dołem. Poprzez taką właśnie grubą śrubę. Co prawda ta śruba ma taki plus, że tu nie ma gwintu. Widzicie tam, że gwint jest tylko na samym końcu, więc to nie jest źle. Natomiast ja jestem przyzwyczajony do tego, że tutaj też powinny być łożyska. Na dole rozebraliśmy ten link tutaj i tutaj jest identycznie jak na górze, czyli po prostu są tylko takie podkładki. Nie ma łożysk. Jestem ciekaw, jak to będzie w eksploatacji, czy to się będzie wyjeżdżać. Dajcie znać, jeśli Wy wiecie, gdzie można coś takiego dostać. Także no, zawieszenia w tych chińskich rowerach to nie jest jakaś topowa półka, ale może my tylko tak narzekamy. Może to jeździ bardzo dobrze, bo tak naprawdę nawet w bardzo drogich rowerach spotykamy się z tym, że te łożyska i to zawieszenie różnie z tym bywa. No, różnie. Dobra. Składamy i idziemy dalej. Ten zawodnik waży 44 kg. Jeśli mieszkacie w bloku, będzie ciężko. Czy da się wjechać bez windy? No da się. Najpierw lekko manetką stawiamy rower na koło, dociskamy go do schodów i przytrzymujemy minus na wyświetlaczu po to, żeby włączył się tryb walk. Dociskamy siodło i wprowadzamy rower, który odpycha schodek po schodku i wdrapujemy się na górę. Podczas podjeżdżania, jak i zjeżdżania po schodach w dół będziemy generować na pewno sporo hałasu. Wszyscy sąsiedzi będą wiedzieć, że macie rower elektryczny. Nawet jeśli byście minimalizowali hałas samego zjeżdżania taką cyrkową metodą, jak ja to robię, to i tak wszyscy w bloku będą wiedzieć, że macie elektryka. Jak jest winda w bloku, to jeszcze się da. Nawet jak jest ciasna, wystarczy właśnie postawić rower na koło, używając manetki, przytrzymać hamulcem i wjechać do środka, ale pamiętajcie, to też jest sztuczka, która wymaga wprawy, więc radzę Wam potrenować na terenie otwartym, nie róbcie tego w domu. Jak się jeździło w terenie? Bardzo dobrze. Chociaż i tak wolę go na twardym. Według mnie to zawieszenie nie chodzi tak dobrze jak w jakichś topowych rowerach, które są stworzone do enduro. Daleko mu do tego, natomiast jest to fatbike, więc tutaj część tej amortyzacji odbywa się na oponie i jakbym spuścił troszeczkę więcej powietrza, może byłoby lepiej. I przechodzimy do podsumowania, czyli co mi się w nim podoba, co mi się w nim nie podoba. I będę mówił na zmianę, żeby nie było tak, że ciągle będę gadał źle albo ciągle dobrze, także zaczynamy. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że nie ma czujnika tensometrycznego. Ja wiem, praktycznie żadne Chińczyki jeszcze nie mają. Vitilan, weźcie sobie to do serca, wrzućcie tutaj czujnik nacisku na pedały, to już jest dla Was, to będą grosze do wprowadzenia, ale wszyscy będziemy bardzo zadowoleni. Naprawdę, o tak, od ucha do ucha. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest niefajna. Fajny jest silnik Bafanga, ma bardzo dobre przyspieszenie, bardzo przyjemny dźwięk. Wygląda, że jest jakościowo naprawdę bardzo dobrze. Co mi się nie podoba, to jest właśnie to, że w wielu miejscach w zawieszeniu, tak jak tu i tu, nie ma łożysk, tylko po prostu są tuleje, takie jeszcze plastikowe. Nie wiem, jak to będzie działać po jakimś czasie, czy to się nie wyrobi.
nie wiem. Jedziemy dalej. Pomimo tego, że to zawieszenie nie jest najlepiej rozegrane, to ono tu jest i to naprawdę pomaga. Możemy dostroić sobie powietrze w tym damperze, że on będzie chodził pod naszą wagę. Niewykluczone, że po prostu jest tutaj za dużo ciśnienia. Spróbowaliśmy wręcz je już zbić, ale może jeszcze jest dla mnie za twardy. Podoba mi się ogólnie wygląd tego roweru, szczególnie rama, że ma szlifowane właśnie te spawy. To jest naprawdę fajna rzecz, która zaciekawia, naprawdę, i daje, że ten rower wygląda czysto i zgrabnie. Mamy tutaj lampę, jest duży, wygląda motocyklowo, szczególnie dodają mu te grube opony i ta naprawdę masywna rama, która widzicie, zobaczcie to, ten profil jest naprawdę grubaśny, nie? Zobaczcie, to ciężko objąć. Do kogo to pasuje? To jest bardzo specyficzna maszyna, ale znam grupę ludzi, którzy właśnie pawają miłością do fatbike'ów elektrycznych i to jest bardzo fajny początek, jeśli naprawdę chcecie elektrycznego fatbike'a. Podoba mi się, że ten rower ma hamulce hydrauliczne. Podoba mi się wyświetlacz. Podoba mi się wiele rzeczy, takich jak na przykład pozycja, która jest wygodna. Jak chcemy, to sobie jedziemy wygodnie i po prostu zwiedzamy okolice. Ale nie jest to rower do jakichś tam szaleństw, zabaw. Jeśli chcecie pojeździć po korzonkach, to rozważcie coś lżejszego, bo jest ciężki. No daje frajdę, szczególnie na tych wyższych biegach, także mogę polecić. Dodatkowo ten rower po testach z niedużym przebiegiem jest do wzięcia. Po prostu napiszcie na maila tabanarowerze@gmail.com. Biorę Vitilana i zapraszam do elektrycznej kuźni. Obejrzeć, porozmawiać i zakupić ten pojazd. Moi drodzy, ja już będę kończyć. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.